Chodź, robimy smutasa. Nie no, trochę smutno, troszkę przykro. Ale cieszę się, bo zobaczę wszystkie te pozytywne buźki. Już się nie mogę doczekać. Dowiozłam do Polski misia, którego mi Karol wylosował na plaży w Santa Monice. Ale jest który obcy od chipsów. No. Dawno nie widziałaś, co? No. No jest pierwsza buźka. Najpierw się z Werą przywitaj, siema. Dobrze cię widzieć. O, vice versa. Dobra, jedziemy. Do domu. Halo. Hola, sangría. Hello, amigo. Hello, amigo. No Polish anymore. Compañero. No Polish anymore. No Polish anymore. Polando. Cześć. Ale was dawno nie widziałem. What is Polando, dude? Ego jest nadopalony trochę, nie? No ja jestem czarny, ale to nie widać, bo to jest słabe światło. No czarno jesteś na My też czarno. jesteśmy troszkę fajni, ale też nie widać bez całego światła. Nie no, po tobie widać trochę trąba. No, a brzuch mi się zjarał. No tu tak fajnie, wreszcie w domku, wreszcie wygodnie. No ja muszę zobaczyć, co się zmieniło. To się nic nie działo. O, To nie było, dlatego. ja nie chcę myśleć, ile to kosztowało, nie? Gdzie jest coś nowego? Co się pozmieniało? Siemanko! O, wujaszek to już jest high bestia, to już jest, wiesz, Ja wczoraj powiedziałem, wujek typu streetwear, nie? wujaszek jest sneakerhead, no. Siemaneczko. Cześć Marta. Hej. Siemanko. Dobra, trzeba zobaczyć, co tu się zmieniło. Podobno tam są nowe rzeczy. Tu podobno jest dużo nowych rzeczy. Piotr, wiesz coś o tym? Nie. O, to jest nowa rzecz, jedna. Ale powinno być takich więcej. A tu są pudełka. Tu są wszystkie obiektywy nowe, kamery pozamawialiśmy. Monitorek nowy kupili. No nieźle. No tu widzę też jakiś coś do nagrywania. No dużo jakichś nowych sprzętów jest, słuchajcie. Ja cię kręcę, chodźmy tam, wracamy tam, dawaj. Ogólnie Wera dała świetny pomysł, że... W sensie wy już pewnie sobie opowiadaliście, ale my wam nie opowiadaliśmy, to żeby siąść razem i poopowiadać, będzie śmiesznie wtedy. A, żeby było opowiadać. Tak, co wy robiliście i co my. My mamy super historię, wy pewnie też macie super historię. Co? Padniecie jak usłyszycie naszą historię. No, historia- Zaczęliśmy wierzyć w ludzi z powrotem, serio. Historia, nie serio, ze stanu mamy takie fajne. Historia wiedzenia w ludzi? No. Ja myślę, że Poli- moja historia z domu to was tutaj... Nie, historia z policjantem zniszczy wszystko. historia z policjantem, serio. Tylko zniszczy was ta część, której nie możemy powiedzieć na filmie. A na filmie powiem łagodniejszą wersję, też fajną. Cały basen w liściach. Oh no. O, co u byka? Siema byken, żyjesz? Troszczyli się o ciebie? Żyje, no jest duży. Taki ulany troszkę. Brzuszek ma taki. No ja też ważę pewnie więcej za 3 kg. A ja właśnie nie, ja chyba właśnie... Nie, ja chyba ja mam taką samą wagę. Na tych wakacjach akurat nie przytyłem na pewno, raczej... Też nie schudłem, ale nie przytyłem, to na pewno. Czyli nie było jedzonych 4 razy fast foodów dziennie? No właśnie było, ale miałem zgagę stary taką, że już nie jadłem fast food żadnego, a jak nie jadłem fast fooda, to nie jadłem nic, bo nie było co jeść. Bo w Stanach są tylko fast foody. Więc, ale dostałem taką zgagę pod innym naucie stary, że myślę, że umrę, nie? A my też mamy historię. Ale dobra, nie można opowiadać historii. Historię na historycznym posiedzeniu. Zanim przejdziemy do opowieści wakacyjnych, to ja jeszcze mam jedną ważną rzecz. Bo powiedziałem sobie, że pierwszą rzeczą, którą zrobię w domu ekipy, będzie właśnie to. W ogóle sorry, jestem strasznie zmęczony i taki bardziej połamany po locie, ale chodź. Chodź do tego pana. Bo obiecałem mu, że pierwszą rzeczą, jaką zrobię, to będzie, że pogadamy, Łuki. O czym? O twojej podwyżce. I chcemy też ze mną gadać Nie rozumiem. No chodź, idziemy gadać o podwyżce, ale to już bez kamery. No serio, uznałem, że to będzie pierwsza rzecz, jaką zrobię po przyjechaniu do domu ekipy, więc... O. Dlatego jestem na tym filmie, wiecie. Dobra, zanim jeszcze zaczniemy opowieści, to ja mam prezent jeden. Oczywiście dla Mateusza. Tobie zawsze z wyjazdu przywiozę prezenty. No, bardzo Co myślisz? Pocztówkę Co masz to dla... będzie tym razem? Pocztówkę masz dla mnie jaką? Nie, nie Z grubym gościem? Magnes. Magnes Mati, bo byliśmy z Werą na Grand Canyonie i widzieliśmy pewne zwierzęta, które ciebie zapewne nie lubią. Nie, no ja je lubię. Ale one ciebie nie, więc mam po prostu dla ciebie magnesik. Nieważne co to jest napisane, po prostu był taki magnes gdzieś w jakimś sklepie. Jak ktoś, czy ktoś to pamięta? Przebij Alvin, patrz, rzuć przebitka Alvin, dawaj, przebitka. Łoś, wszedłem już do ciebie, masz dla mnie pytanie.
Ja czytam z telefonu, bo jesteśmy... O kur... No, więc już wiecie co się stało. Proszę bardzo, ma to dla ciebie. Dobrze, bo właśnie nie zapamiętałem tych zwierzątek, tak? A tak to teraz widzisz. Teraz... Musisz sobie powiesić i mogę sobie dać. weź ją do kolekcji. Tak, tak. Chciałem z nim pogadać jakiś czas temu. Myślę, że ten fragment z tobą był najśmieszniejszy z tamtego vlogu z Los Angeles. Serio, to było miażdżące. najlepszy. Ja to powtarzałam z 15 razy, serio, bez kitu. Więc... No dobra, zaczynajmy opowieści wakacyjne. Super, wakacje. Ja sobie siedziałem. Za co? O. Gdzie byliście, bo widzowie nie wiedzą. Ja byłam w domu. Ja byłem w domu. Ale w tym domu czy w innym? Nie. No rozwincie Byliśmy w domu rodzinnym, ale troszkę w innych terminach. Tak, ale, bo nie wiem obaj dlaczego. zrobiliśmy. Nie, bo jest dlaczego- Majkiem? Ale czekaj, w domu rodzinnym? A... W innych terminach. No właśnie chcę powiedzieć, że nie wiem dlaczego nie pojechałeś ze mną wtedy do Kalifornii. To było najbardziej bezsensowne, że coś ja potem musiałam być tutaj w tym domu sama, bo Michaela nie było przez nie wiem ile, nadal go nie ma, nie Krzychu widziałam w garażu go. naprawia furę od 72 godzin. Serio? Krzychu cały czas furę naprawia. No ja z Krzychem cały czas się miałam i cały czas byłam tutaj sama i było tutaj tak strasznie, jakby się tak robiło wieczorami. To już wiemy co Krzychu robi przynajmniej też. Tak, Przy okazji. i nie ma go teraz, dlatego że znowu to robi. Tak. Naprawia furę. Dobra, a jakaś ciekawa historia z wakacji? Ja zasnąłem w pociągu i przejechałem stację i To było dobre. się dowiedziałem właśnie, i to była jeszcze taka sytuacja, że pytałem gościa obok mnie, że przyjechaliśmy już Poznań? O, no tak, właśnie przed chwilą. Wracałem generalnie tak, że dojechałem do jakiejś pierwszej, większej stacji i kupiłem sobie bilet z powrotem i musiałem jechać Byłeś pociągami na jeszcze. tym? Na FMA byłeś z Majkiem? No, był na konferencji. Serio? Nie widziałem tam. Ja z tyłu sobie tam siedziałem. Czyli fajnie spędziliście wakacje. No. Teraz ty O, jakaś... Marta sama w domu ekipy, smutno. Nie no, nie było żadnych takich historii, ja sobie pojechałam do moich rodziców, do mojej siostry i Jak nie było? chillowanko. Co masz takie czerwone oko? Bo rzęsy robiłam. A. Ale przesłuchanie, nie? No. Co tu masz taką dziurę? Muszę! A co to za sweter zimnoci? Tak. Nadal, mimo tego przesłuchania? Najlepiej nie opowiadaj tych, których nie było trąby na filmie, bo jak ktoś chce, to wbijcie do trąby, bo Mati miał jakieś na pewno na kanale filmiki, ale opowiedzcie jakąś właśnie niezwiązaną z filmem, bo my taką mamy. I to bardzo U fajnie. nas chyba też. Nie, najważniejsza to była historia z... A gdzie pojechaliście? Myśleliśmy, że nigdzie nie polecimy dzięki Mateuszowi. To jest mocna historia. Pomimo zakupionych biletów do Sewilli, mieliśmy pierwsze przygody już na lotnisku. A to już może opowiesz, dlaczego zostałeś wezwany do ponownego... Dwukrotnie? Dwukrotnie, a okej. Do ponownego sprawdzenia swojego bagażu Dobra podręcznego. uwaga, zacznijmy od dwóch rzeczy. Ale podręcznego czy tego... Podręcznego. Co podręcznego? Zacznijmy od dwóch rzeczy. A zanim powiem o tych dwóch rzeczach, to jeszcze krótka historia. Świetnie, Króciutka historia. No dobra. Wziąłem plecak na szybko, nie patrzyłem co jest w środku. I lecimy dalej. W moim plecaku zostały kajdanki z odcinka. Z odcinka, w którym nie Ale to takie słabe, tak. co się tak z tyłu da. Ale to są ale kajdanki słabe, ale są metalowe. Nie można ich rozerwać, tak? Przez to wiesz. I my wiesz, Tam bo powiedz... powiedział, że jakby były z futerkiem, To by bez przeszły. tekstowy. To było, że... No wtedy byłoby Powiedział, że spoko. miałby wtedy podstawę, ale teraz, że bierze pod uwagę, że to jest rekwizyt, ale że ten rekwizyt można wykorzystać w celach nie jako rekwizyt No. i że i tak przymyka oko i że okej. No, Czyli kajdanki miałeś, no. no i czekaj, i teraz wiesz, ten plecak, oni mówią, jeszcze raz nam daje ten plecak. Ten Ale zawsze tak robią, I ten jeszcze plecak raz dają, przejeżdża no. jeszcze raz. I za Ja chwilę stoję, nie? znowu zjeżdża na lewy tor zamiast na prawy, nie? Bo te kajdanki to jeszcze gdzieś tam pamięcią sięgnąłem, bo myślałem sobie, nie no dobra, faktycznie jedzą zostawiłem, okej, i zapomniałem ich wyciągnąć. No ale pamiątkę, którą wyciągnąłeś później. Ale miałem też pamiątkę z Bułgarii. 4 czy 5 lat temu byłem na obozie w Bułgarii. No i 4 lata nie zaglądałeś Tak, tego tak, plecaka, nie patrzyłeś. Nie, po prostu inaczej, jak się przeprowadzałem z mojego domu rodzinnego tutaj, to wziąłem ten rekwizyt, bo uznałem, że wezmę sobie. Po prostu, bo fajnie wygląda, jak taka łapa niedźwiedzia wygląda. Chodzi oczywiście o kastet. Czyli o broń białą obuchową według strażnika na tym wojskowych. Ale no oczywiście nie miałem żadnego pojęcia, że to tam będzie i to tak zielonego. Kajdanki jeszcze uznałem, że okej, dobra. A jak to zjechało tak lewym bokiem, lewym pasem znowu, to mówię tak, no teraz to już nie mam pojęcia co jest. Serio, jakby zjechało jeszcze raz, to bym takie, dobra. No. No i co, no i Przypałem duży. wyciągnąłem. Generalnie przez pół A co z sekundy tym zrobiliście w ogóle? Nie, no, Wyrzucili, wyrzucili, oni wzięli ale, po prostu. ale najważniejsze było to, że trafiliśmy na takiego
pana, który uznał, że rzeczywiście tak jest. No. Myślę, że to, że byliśmy tam w czwórkę, że mieliśmy taki, po prostu cały czas się śmialiśmy z Matego, umieraliśmy ze śmiechu i tak Ja dalej. miałem kamerę, że miał niebieskie kamerę włosy. ze sobą, niebieskie włosy, że to przeszło, ale wydaje mi się, że jakby był sam, To mógł bez być kamery. przypał. No. Jak tak, jak już tak poważnie bym tam podszedł. No i z tego co ja wiem też, to od razu powiem. Pytał to się nie mnie, co jest- nagrywam w ogóle. To nie jest koniec też historii z trąbą, bo chyba chcecie do tego jeszcze dojść, tak? Dlaczego? Dlaczego? Do powrotu. Nie, porwa skręcałem. Nie! Kręci nas, że... Właśnie wiedziałam o co chodzi, Paweł, jak tak zacząłeś. No bo ich nie było, to oni nie uwierzyli, no nie? Oni nie uwierzyli, bo teraz się tam A wy wiecie, że w Znaczy teraz się dowiedziałam, że skręta, ale wiedziałam, że skręta. Czemu? A, Nie ja. wiadomo. Jak się teraz dowiedziałaś, to nie wiedziałaś. Ja uwierzyłam. Podobno Trąba przewoził pamiątkę z Sewilli i się okazało, że to jest kość słoniowa i za to jest przypał, bo niby przemyt, tak? Tak. Ale tak nie było. Ale, a my myśleliśmy, że tak było, ja No, uwierzyłem też w to. uwierzyłam. Ale mieliśmy jeszcze jedną taką fajną rzecz, że w supie pomyśleliśmy, że fajnie się podróżuje w czwórkę. Do momentu, kiedy zamówiliśmy Ubera i zaczęliśmy nasze 4 wielkie walizki z bagażu głównego. A no tak! Jeszcze jak pan nie mówił po angielsku, nic nie mówił Jeszcze po angielsku. telefon zepsuł. Telefon mu się zepsuł po drodze. Jechał Zobaczyliśmy bez 2 razy GPS-u. drożej. Zobaczyliśmy 2 razy drożej, żeby jechał jak chciał. I jeszcze Ale nie słuchajcie, walizkę tutaj tak. ale nie ma tego złego, bo dzięki temu później zamiast kupić, wynająć 2 GTR-y, tak mieliśmy w planie oczywiście, to wzięliśmy dziadkowóz taki, wiesz, rodzinny, wielki, 7-osobowy i już to był najlepszy wybór, jaki mogliśmy zrobić tam. Bo było mega wygodnie i wszystko się zmieściło i A było i tak super. nie jeździliśmy autem. Nasza historia jest związana Jest z policją, najlepsza na ale, świecie, ale padniecie. jej część zaczyna się jeszcze wcześniej. Mamy jeszcze jedną, Bo- przynajmniej ja mam. To my o jedną, a wy jedną. No dawaj. O, właśnie będziemy się tak zamieć. Słyszy się bardzo dużo, że ogólnie ludzie w Stanach są bardzo pozytywni, ale też ci, którzy pracują, na przykład policjanci. Ja przynajmniej tak słyszałem, że policjanci w Stanach są właśnie mega lightowi. Ja tego doświadczyłem. Ale Że może da się tak, z nimi dogadać, ale zacznę od innej No właśnie, strony, zacznij od od Las Vegas. pozytywnych ludzi. Pojechaliśmy do Las Vegas, jesteśmy super głodni w nocy, wchodzimy do jakiegoś pierwszego sklepu, to była gdzieś pierwsza czy druga nawet, już tak późno dosyć, bo zobaczyłem w witrynie makaroniki, te makarony, takie z Paryża, nie? Te jak ciastka. I mówię, nie no, musimy zjeść, Wera, koniecznie. Byłam tam pani, która już zamykała ten sklep, a my tak Ona już rozliczenie zapukaliśmy. robiła. W ogóle ludzie na nas inaczej reagowali, bo byliśmy w różowych włosach. Cały czas, o, so cute, you're matching. Na I przykład wiecie, na cały czas. autostradzie zatrzymywali się ludzie i no mówili, że mamy super włosy i w ogóle, wszyscy, Ta pani też absolutnie, zobaczyła. serio, wszyscy. Drzwi były otwarte, ale ona już robiła rozliczenie, sprzedaż była zamknięta, no i podchodzimy do niej i pytamy się, czy możemy coś kupić, no i ona ma taki wzrok, że nie, ale no dobra, sprzedam wam, nie? No i my tak, o jest, okej, thank you, bierzemy i tak sobie gadamy. No. No to 2, nie no 6 czy 12, a ile pani, a ile możemy? Ona 6 albo 12, my, no to 6, nie no to weźmy 12. No i tak to trwa strasznie długo ta rozmowa i jeszcze jej mówimy, to 2T i ona tak idzie po te 2, pakuje i koniec końców udało nam się kupić, ja zapłaciłem i tak stoimy, ja tak patrzę na Werę i mówię, Wera, ale jeszcze musimy picie. I ja mówię, ty pytasz, ja już nie pytam. I Wera się zapytała tej pani, a ta pani tak na nas patrzy i mówi, dobra macie, i dała nam tą kolę za darmo. I to było takie wow, że wiesz, taki mały Ale gest. mogła być dość trochę. Ale Ja mówię, że nie ma dość, Ale ale, mia- ale super. Ja mówię, nie miała dać dość. No miała, ale to było takie właśnie super miłe. Więc my tacy uradowani, ale ludzie są tutaj mili. Wcześniej właśnie mówili do nas, że mamy różowe włosy i w ogóle wszędzie to nam to mówili. I teraz najważniejsza rzecz. Ja normalnie myślałem, że spotkaliśmy super bohatera. Naprawdę. Ja myślałam, że to jest scena z filmu. To jest super, Serio. to był scena z filmu. super bohater. Zamówcie. Troszkę ta będzie historia ocenzurowana, bo nie możemy niektórych rzeczy powiedzieć na kamerze, No. ale generalnie siedzimy sobie na ławeczce w Los Angeles. Nie mogliśmy No. tam siedzieć i robić tego, co robiliśmy, w skrócie. Ale nie, nic takiego, że nic przypałowego. Dobra, powiedzmy, że nie, ja na przykład zacenzurujmy to tak, że ja nie mogłam tam pić alkoholu. Na przykład. Na przykład. A Wera sobie ten alkohol pije, ale nie piła tego alkoholu, no ale powiedzmy. I podchodzi do nas pan policjant i mówi, ej, Sorry, ale guys. nie możecie tutaj pić alkoholu. A ja już takie w głowie, o nie, ale przypał. Alkohol to jest przykład, nie było żadnego alkoholu. I my w przypał, że nie możemy tutaj robić tej rzeczy, którą robimy. I ja mówię, dobra, przepraszam, nie wiedzieliśmy. A on, nie no spoko, tylko ogólnie wam tak mówię, że nie wolno jakby co, wiecie, ogólnie spoko. A ja do niego, a jak pójdziemy sobie na plażę, no bo na plaży nie ma nikogo, policji w ogóle, on. Bo w całej tej historii chodzi o to, że przed nami, gdzie na ławce siedzieliśmy, był znak. Gadam z tym panem policjantem, ja już w głowie mam, nie no 100%, bo to była taka rzecz, że na mandat, nie? Akurat. I myślę na 100% mandat, a jak będzie niemiły, to jeszcze będzie mieć przypał. Ja się go pytam właśnie, czy możemy iść na plażę, nie? On do nas mówi, tak patrzy na mnie, tak mu, wiesz, bo wcześniej się uśmiechał ze mną i gadał, tak mu taka mina, tak sobie zrobiła się taka, wiesz, taka poważna i mówi, a zależy ci na twojej kobiecie? A ja tak, ale o co chodzi? O co chodzi? Co, plaża, kobieta? I on nagle, nie idź na plażę po 9, jest tam niebezpiecznie. I ja tak,
takie co? Wiesz, w ogóle się ale serio w się Stanach tak rozmawialiśmy. jest. Tam jest serio niebezpiecznie, tam bezdomni rozkładają namioty i jest mega niebezpiecznie ogólnie wieczorami, nie tylko na plaży, ale na plaży szczególnie. I my takie, wow, to jest super bohater. I on odchodzi i ja takie oczy do niego i mówię, thank you man, że my naprawdę nie wiedzieliśmy, że dziękuję bardzo. I to nie koniec, i on nagle podchodzi i cofnął się i nagle zrobił krok i mówi, skąd jesteście? A my z Polski, on mówi, no wiem, bo jesteście pewnie turystami, nie wiedzieliście i ten, a my no, a on mówi, a jak tam sytuacja polityczna w Polsce, bo chyba I zaczął się normalnie I zaczęliśmy się z nim gadać w ogóle i to był tak, no pewnie jak opowiadamy to nie brzmi aż tak bardzo, ale jak my byliśmy w tej chwili, w tej sytuacji, to po prostu ja myślałem, że spotkałem super bohatera, nie? Myślałem, że naprawdę! No my potem do końca wieczoru cały czas gadaliśmy tylko o tym policjancie. Policjant najlepszy na świecie, no to była nasza taka najmilsza historia. Ja chciałem powiedzieć taką krótką historię w sumie naszego jednego wypadu. Jak już byliśmy w Portugalii, to stwierdziliśmy, że fajnie będzie pójść na jakieś miasto wieczorem. No i poszliśmy tutaj wieczorem, a w Portugalii jest w ogóle tak, że tam niektóre rzeczy są legalne. I na przykład podchodzą do ciebie mówią, hey man, wait. Ciekawe, czy twoje włosy miały wpływ. Bo szliśmy 10 metrów. Podszedł To do jest mnie, legalne, tak? tak, podszedł do mnie na środku, przechodziliśmy w taki jakby mały ryneczek i on do mnie podszedł i hey man, wait. I w kapturze jest. A ja mówię, no, nie teraz. No i poszliśmy coś zjeść, wiadomo. Na tym wyjeździe spotkaliśmy Kaję i Owcę i wyobraźcie sobie Owcę, wiecie jak on wygląda, jest taki Wiem, mega no. umieśniony i w ogóle. No. I stwierdziliśmy w pewnym momencie, że dobra, idziemy na Santa Monica, to jest taka plaża w Los Angeles i tam jest młyn. No zwykły młyn, tu jedzie z Diabelski młyn, prędkością, nie? wiecie, no 5 na godzinę, tak mega wolno i Kaja do niego mówi, no to chodź, idziemy, nie? Idziemy. Kupiliśmy już im bilety, nagle Owca przychodzi, nie wchodzę. Ja nigdy nie byłem na rollercoasterze, ja nigdzie takiego. Wiecie, takiego. Ale on się przed rollercoasterem bał, bo na No to też nie chciał wchodzić. Na młyn to jeszcze był taki, no dobra, ale to jest spoko, no dobra, mogę spróbować. I tak wszedł, a na rollercoaster tak, ej, ale nie, tu są chyba za duże przeciążenia. Ale serio, to jest Tak takie... jeszcze jakieś zaczepy mi się wymuszczegliły. Stary, że masz jakie jest duży? I na tym młynie też był taki już, że... Ale jak się Kaja- rozkręcił No a potem później. się rozkręcił, że byliśmy w Uniwersalu i chciał na wszystkie kolejki wchodzić. Byliśmy w Universal Studios z nimi też i Owca, ale dawajcie tu jakiś ten, rollercoaster, dawajcie na niego, dawajcie. Ale na początku był przesłodziakiem. Ale w był ogóle pierwszy raz w życiu na rollercoasterze Owca, czaisz? Pierwszy raz. No. A propos takich dziwnych, szemranych typów, to W Stanach też są. w Stanach jest mega dużo, ale Vegas jak byliśmy, no to idziemy sobie po ulicy normalnie i 3 razy przeszedł koło mnie ziomek. To samo co ty mówiłeś To właśnie. nie wiem, czy mogę to powiedzieć, ale no, to on tak zrobił, nie? Jakby tylko mówię, co on zrobił, ale... No. No, szedł koło mnie ziomek i szedł koło mnie i to było tak, nie? Idzie i mijamy się i on... I have cocaine. Idzie i tak. Idzie. I have cocaine. I 3 razy tak. A I my- później do belki. I have cocaine. No a my się już tak przestraszyliśmy wtedy, że masakra już, no. Przepraszaliście się, Że kakao. Nie, okaże się, że nie kupicie, to jeszcze wam się dostanie. Przejdźmy Sewilli i tak ja byłem tam w zeszłym roku w sierpniu. To tam wiesz, miasto tętni życiem do 5 rano, wszędzie ludzie i tak dalej. To nie. Jesteśmy po sezonie, nie ma nikogo, knajpy zamykają się o 23 czy tam o 2 w nocy. No i takie pierwsze zderzenie z tym, że ty, ale my nie mamy co zjeść zaraz, nie? No, Bo nie nigdzie wzięliśmy jest nic, otwarte. mieliśmy zero, nie No wzięliśmy i nic ze sobą. patrzymy jakieś, gdzie są otwarte sklepy, rozdzieliliśmy się, bo na mapach wszystko było, że close. Patrzę, a tu jeszcze widzimy jakiegoś gościa, który sprzedaje w maku. No to dzida do nich i twardo już zamawiamy, co by się nie działo. Zamówiliśmy mnóstwo jedzonka, no i jak na wakacjach patrzę, a tu widać, że nie jesteśmy już w Polsce. Piwko w karcie, nie? No. Ja do tego zmierzałem, bo Że on poszedł do innego rozdzieliliśmy miejsca. się, ja poszedłem do innego miejsca. Szliśmy inną drogą. Tam już było tak fajnie. Poszliśmy, kupiliśmy sobie tylko jakąś kolę, bo trafiliśmy tylko do po prostu baru, gdzie są drinki, więc jedzenia nie było, a tam wszędzie dają orzeszki, więc wzięliśmy kolę i orzeszki i poszliśmy dalej i wszedł jakiś chłop i jadł makaron rękami, tak? I gada sam do siebie, tak głośno strasznie. Co my I też tak mieliśmy. przechodził, tak było ciemno, tak on tak se szedł, tak Dzisiaj na plaży Mieliśmy takiego ziomek szamana. całował drzewo, przytulał się do niego, a później chodził z miską, wziął Jak miskę czarował. i tak robi nad nią. Później wziął taki szalik i tak go rozciągał i tak do morza pokazywał tak. Ja potem może on gdzieś... szaman. W Stanach w ogóle też po 21 wszędzie jest tak dziwnie, tak creepy, że to jest masakra. No tam jest Ale właśnie zastanawiam, A tam bo... nie jest creepy, tam po prostu było zamknięte u nas, wiesz? U nas sobie chodziliśmy w nocy. Tak? zamknięte. A to nie, to tutaj jest creepy. Tutaj, ale zastanawiamy się... O 7 już praktycznie wszystko zamykają, nawet Uniwersal jest do 6 czynny. Ale restauracje są jeszcze pootwierane. Restauracje tak, ale sklepy na przykład jest większe. No, ale zastanawiam się właśnie, czy po prostu my jesteśmy turystami, więc patrzymy na to z punktu widzenia
turystów i jesteśmy w miejscach takich dla turystów, a na przykład ci, co mieszkają, mają jakieś swoje miejsce, które jest bezpieczne. Myślę, że tak jest. Na pewno jest odwrotnie. W Stanach, i to z Owcą sobie tak mówiliśmy, wszędzie jest algorytm. Co to oznacza? W Stanach na wszystkim, ale nie ma rzeczy, na której w Stanach nie robią kasy. I to tak naprawdę na wszystkim. Wyobraź sobie, że ktoś kiedyś wymyślił teorię spiskową o UFO. No to masz miasto, gdzie stoi 20-metrowy ufoludek i sprzedają wszystko o UFO. I jest koło strefy 51. No i tam na wszystkim... I tam na wszystkim robią biznes, na wszystkim, ale to jest dobre, bo to mega ułatwia życie osobom, które chcą przyjechać i zwiedzać i tym, którzy mieszkają też, bo jest więcej rzeczy do roboty. No napędza tę gospodarkę. No, ale serio, na wszystkim jest biznes. W każdym miejscu, naprawdę wszędzie jest algorytm. Może powinniśmy tak robić niebawem nasiona rzeżuchy na jakieś Jest klimacik w LA mega mocny, no muszę przyznać, że no to jest przepiękne miejsce. Jak miałbym się gdziekolwiek przeprowadzić, to tylko tam, tak szczerze, żadne mi się miejsce nie podobało oprócz Krakowa. Dobra, no to co, słuchajcie, ekipa cała w komplecie z powrotem w domu, znaczy nie wszyscy, Są w garażu. Jeszcze wracają powoli, ale powiedzmy, że już na dniach będziemy wszyscy, także witamy was z powrotem. Jak widzieliście mnie na kanale przez 10 dni, Mati był w czarnym. I cały czas były komentarze, że jak to się dzieje, że jestem tutaj w jak to się dzieje? Jak to jest możliwe? Niemożliwe w ogóle, nie? Co zgrane? Na każdy odcinek sobie farbujesz włosy? What? Subskrybujcie kanał, widzimy się już jutro, do jutra, trzymajcie się, narazka, elo! Cześć!